Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak korzystać z narzędzia Anonymizer dostępnego na naszej stronie Clarin Web Services. Jest to narzędzie służące do automatycznej anonimizacji tekstów poprzez usuwanie lub zamienianie danych wrażliwych, takich jak np. dane osobowe, adresowe, adresy mailowe lub stron internetowych, czy też nazwy użytkownika. Aby rozpocząć, wybieramy Anonymizer z listy usług, a następnie mamy dostępne dwa tryby: interaktywny, w którym wpisujemy tekst do przetworzenia, oraz tryb kreatora, w którym ustalamy parametry i wgrywamy plik z tekstem. Zacznijmy od trybu interaktywnego, gdzie domyślnie pojawia się tekst o powstaniu internetu. Można kliknąć przycisk Uruchom zadanie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Aby przeanalizować własny tekst, wklejamy go tutaj, w miejsce tekstu o internecie. Następnie zaznaczamy, czy interesuje nas język polski czy angielski, oraz wybieramy metodę, która ma być zastosowana przy tym zadaniu. Dostępne są tutaj trzy metody. Zamień na tagi, która polega na zastąpieniu wszelkich słów mogących być wrażliwymi danymi za pomocą tagów, które wyglądają na przykład w ten sposób. Druga metoda to zastąp dane, czyli zastępowanie tego typu słów innymi z danej kategorii. Na przykład jeżeli w tekście występuje imię Krzysztof, może ono zostać zamienione na Jan. Ostatnia metoda to usuń wszystko, która usuwa wszystkie słowa tego rodzaju. Kiedy już ustaliliśmy parametry, wracamy na górę tekstu i klikamy Uruchom zadanie. Kiedy już zostanie wykonane, po prawej stronie będzie można zobaczyć wynik. Aby to zrobić, klikamy ikonę tekstu. Zobaczymy wówczas, jak wygląda nasz tekst po procesie anonimizacji. Możemy go skopiować za pomocą przycisku Content Copy w jego prawym górnym rogu. Istnieje również możliwość pobrania pliku z tym tekstem. Aby to zrobić, klikamy ikonę Save File obok ikony tekstu, a następnie pobierz. Wykonajmy teraz podobne zadanie w trybie kreatora. Ustalając parametry zadania, najpierw wpisujemy nazwę. Jeżeli nie chcemy tego robić, możemy zaznaczyć opcję Używaj domyślnej nazwy. Zostanie ono wówczas nazwane według daty i godziny. Dwa pozostałe parametry, czyli język i metodę, ustalamy tak samo jak w trybie interaktywnym. Po ustaleniu parametrów klikamy przycisk następny w prawym dolnym rogu. Tym sposobem przechodzimy do drugiego kroku, gdzie wybieramy plik, który chcemy przetworzyć. Możemy go wybrać z naszego zbioru lub dodać nowy plik za pomocą przycisku Dodaj plik. Ja tutaj wybiorę jeden z moich plików. Potem klikamy następny w prawym dolnym rogu. Przechodzimy w ten sposób do podsumowania zadania. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy Uruchom zadanie w prawym dolnym rogu. Przejdziemy wówczas do listy zadań, gdzie zadanie uruchomione przez nas będzie na pierwszym miejscu, a rubryka status będzie pokazywać, w ilu procentach zostało ono wykonane. Kiedy zostanie zakończone, będziemy mogli zobaczyć wyniki. Aby to zrobić, klikamy Zobacz wyniki i mamy wówczas dostępne archiwum zip do pobrania. Klikamy zatem jego ikonę, a następnie przycisk Pobierz poniżej. Zapisze się wtedy plik na naszym urządzeniu. Dziękuję za obejrzenie tego tutorialu. Mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze korzystało z narzędzia Anonymizer. A jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości, to zapraszam do kontaktu.